masz 20 lat i tak samo malujesz dobrze, jak masz 80 lat. Od samego początku tak założyłem, że będę poszukiwał jakiejś formy realizmu, ale innego. Można to nazwać ekspresjonizmem, jakimś poetyckim. Wrócić móc, steruj wszędzie, gdzie mnie się i włóczęgą marzeń bądź. Potem płótno weź do ręki, przy sztalugach sobie siądź. Miałem to szczęście, że byłem studentem, kiedy do Akademii Sztuk Pięknych przyszedł pracować jako pedagog Roman Nowotarski. Spotkaliśmy się w momencie, ja skończyłem studia i zacząłem pracować jako asystent na Akademii w Katowicach i on dostał propozycję pracy i również zaczął pracować na Akademii w Katowicach. No i przyszedł facet, rewelacyjnie ubrany, duchowo bardzo młody, młodszy czasami od studentów. Kiedy Nowotarski powiedział, o co mu chodzi, czyli że będziemy pracować poważnie, czyli szkice, trzy szkice dziennie, on to będzie sprawdzał potem. Wszyscy starsi studenci z Pracowni Pomorskiego uciekli, wystraszyli się. Zostałem ja, bo mi się spodobał. Podróżować to jest kompas. Walczyć i anioł stróż niech ma nas w swojej upiecy. Super. Ale wiesz, taka zagadka, rebus. Ale tu w ogóle ta martwa natura to jest super tam, bo to wisi wszystko. Tam. No. Ja często wykorzystuję te rzeczy, które mam. Wtedy prowadziliśmy i malarstwo, i rysunek po południu. Była przerwa. W tej przerwie najczęściej Romek albo szedł coś zjeść, albo szedł na Mickiewicza w Katowicach. Tego miejsca już teraz jakby nie ma, tak jak ono wyglądało. Wtedy był targ staroci. I Roman zawsze przynosił jakieś dziwne rzeczy, które kupował, najczęściej zupełnie niepotrzebne, tylko niezwykłe. Po prostu dziwne, jakieś noże sprężynowe otwierane, jakieś ptaki metalowe. Że to jest jakby ślad po tych ludziach, ślad po kimś. Tak jak każdy zwykły śmiertelnik zawiszcze talentu, bo to jest niebywały talent, że chłopiec urodzony w Worochcie, znam tamte okolice, który przeżył traumę wojny i traumę zmiany miejsca zamieszkania, potrafił tak wspaniale odnaleźć się w zupełnie obcym środowisku. Jakieś trzeba siły i wyobraźni, żeby znaleźć swoje miejsce w tak obcym, nowym świecie i tak ten świat zaadoptować, oswoić, a potem nawet stać się jakby orędownikiem tego świata. Ja myślę, że nie tylko ja, ale całe grono ludzi na Śląsku, różnych profesji, którzy mieli zaszczyt poznać i bywać z panem profesorem, to darzy go na pewno głęboką przyjaźnią i szacunkiem, a suma przyjaźni i szacunku to miłość.
pan kiedyś opowiadał, że znaczy pokazywał pan taki świetny obraz, mówię, no i go sprzedałem, mówi pan do mnie, ja mówię, kurde, ja mówię, takie najlepsze to bym zostawiał, a pan mi powiedział, a Irek, to tak nie, mówię, jak jest dobry obraz, to ja robię 2 albo nawet 3. Można by było zwariować, no bo co mamy robić na emeryturze? No to spać cały dzień. No właśnie. To makabra. No i jakoś tak uciekam do pracowni. To pomieszczenie, ta pracownia Romana teraz, ona jest zupełnie inna. Ona jest takim zbitkiem jakby przedmiotów, obrazów, wszystkich namacalnych skrawków, które gdzieś zbierał przez cały czas dotąd, prawda? I to ma taką niezaprzeczalną wartość. Szykuj gwoździe, farby, papier, tusz i wyruszaj co dzień rano, by wieczorem wrócić móc. Świetnie określiła Romka żona mojego profesora, u którego byłem przez parę lat asystentem, Andrzeja Kowalskiego, Teresa Kowalska, która o Romku powiedziała, że on jest, że to jest taki szaman wioskowy. Z jednej strony prowincja, on jest jakby zanurzony w tej prowincji, tej wschodniej, skąd pochodzi, Stanisławów, ale tu, bo już tutaj osiadł jak miał chyba 14 lat. Poprzez to, że tu przyjechał z zewnątrz, zobaczył, że tu jest dużo do odkrycia. O właśnie, dlaczego jego malarstwo jest takie ważne? Bo on posprzątał ten Śląsk, bo inni przed nim, po nim tylko potrafili, czy w fotografii, szczególnie w fotografii, brzydotę Śląska pokazać. Oprócz Zofii Rydet, która ludzi cudownie pokazywała. Ale wszyscy pokazywali, że Śląsk jest brzydki, hałdy, dewastacja. On nawet to podwórko, które jest obsikane, zaśmiecone, on na swoich obrazach czyści. On wprowadza właśnie ład, harmonię, porządek i tak dalej. Nie oddaje tego wprost. Te rzeczy, co powstają głęboko gdzieś tam tkwią. Ja wiem, że Roman bardzo często mówi o tym, że on nie odnosi się bezpośrednio, realnie do miejsc. On je zawsze przetwarza. Mam tego świadomość. Natomiast ja zawsze w tych przestrzeniach, które gdzieś na Śląsku obserwowałam, ale nie tylko, ja gdzieś widziałam ten jego świat, tą jego metafizykę, ten jego sposób, ten sposób operowania, przekazywania pewnych bardzo ważnych treści. Z jednej strony Romek jest, tak jak już wspomniałem, typem zbieracza, więc otacza się przedmiotami, które niespecjalnie mają mu do czegoś służyć, natomiast czuje z nimi kontakt. A z drugiej strony w Romku jest dziecko, pewna bezradność wobec rzeczywistości, która dyktuje swoje warunki na różne sposoby. Prawdziwy, ja wiem, czy artysta, czy w ogóle jakiś twórca powinien świadomie wrócić do dzieciństwa. W sposób świadomy. To, co dla mnie jest szczególnie cenne w pracach Nowotarskiego, to prawda. Taka prawda powiedziana prosto w oczy. Coś, co absolutnie w jego obrazach nie ma takiej atrakcyjności, estetyczności, która w wielu obrazach się pojawia. Bo dla mnie te jego obrazy to są właśnie takie, w cudzysłowie, opowiadania, takie jak właśnie u Babla,
krótkie, ale bardzo treściwe i dotykające najistotniejszych kwestii. Po prostu mówił tak, malując obraz, komponujecie jakąś przestrzeń. No i ta kompozycja jest najważniejsza. To jak zrobicie, jak potem namalujecie, najważniejsze jest zagospodarowanie przestrzeni. Palec Boży, myślę, że gdyby obojętnie gdzie wylądowałby Roman Nowotarski, to zająłby stosowne miejsce. To są obrazy, które mogą zaistnieć wszędzie. W Japonii, kurczę, to nie jest tylko tak jak mnie wciskają w to, wyłącznie w to Zabrze, w ten Śląsk. Pewnego razu wędrowaliśmy ulicą Buchenwaldczyków. Na tej ulicy mieszka dużo Romów. Oni wystawiają w lecie kanapy, fotele. I tam biesiadują sobie wolni ludzie na chodniku. I ja idę sobie z profesorem, a Romowie wszyscy wstają, tak jakby ksiądz wędrował i kłaniają się. Zrobiłem głupią minę i mówię: profesorze, co oni skąd ten szacunek, skąd to się wzięło? A on mówi: wiesz, ja pewnego Roma okradłem. Nie do końca, to znaczy, wiesz, on mi buchnął gitarę. Ja nie zamykam tego swojego auta, on to zauważył i buchnął mi gitarę. Przecież ja jestem poważny człowiek, nie pójdę na milicję. Musiałem to jakoś rozegrać i kupiłem cukierków. I kiedy tego Roma nie było w domu, mówię dzieciom: słuchajcie, ja waszemu tacie dałem gitarę do naprawy. Więc dzieci trochę były nieufne, ale jak zobaczyły te cukierki, to jeden rzucił się i szczupakiem wyciągnął gitarę spod łóżka. I mówi: ja ją przyniosę, potrzebuję ją, bo gram, a później wam ją przyniosę. No i oddalił się ze swoją gitarą. Oczywiście nie poszedł z nią do domu, tylko poszedł do baru Czarny Diament razem z tą gitarą. Jeszcze napił się kielicha z Romem, który buchnął mu tą gitarę. No i wtedy po tej ulicy rozeszła się informacja, jak profesor okradł Roma. I stąd tak wielki szacunek. I myślę, że wiele spraw w życiu Roman załatwiał właśnie w taki kresowy sposób. Rysowałem, zawsze rysowałem. Był taki kolega starszy i żeśmy tak razem rysowali. Ja znalazłem, wiesz co, piękną rzecz. Ja na tym rysowałem. Gdzieś cholera ze synagogi czy skądś, z rozbitego domu, cały taki rulon wytrawiona kozia skóra, wiesz, ale tak wytrawiona jak papier, taka pięknie biała. I to byśmy chcieli na tym rysować. Wyruszaj, gwiazda twoja, jeszcze się trochę tli. On kiedyś taki fajny tekst napisał: i szalej wyobraźnio, ruszaj w bój, biała kartko papieru, oceanie mój. Albo tam wloką się podróże znikąd donikąd, a gdzieś tam przecież słońca blask. Na ścianach stapet, mapy rozmazane, z zacieków w kącie wyłania się świat. No i tam to wszystko jest. Jak skrzydła rozłóż ręce, otworem stoją drzwi.
Znaczy, powiem Ci tak, że jak ja się w ogóle tak, wiesz, też po rozmowie ostatniej z Tobą zastanawiałam, to chciałabym, żeby ta wystawa dotyczyła miejsca, jakby Twojego miejsca, takiego umiejscowienia, ale nie w kontekście tylko Śląska, tylko generalnie tak... No w ogóle, tak, bo to nie jest tak, tylko Śląsk. tak. To tak niektórzy to do Śląska no pewno, że to jest gro, tylko że to są przykomponowane Tak. te obrazy. To nie są takie, jak to robią teraz, wiesz, że zrobi zdjęcie i potem skopiuje i... Tak, dlatego Tylko chodzi właśnie one o takie Twoje miejsca, No. że Ty jakby na tych obrazach są Twoje miejsca i Ty mówisz o tym tak bardziej, jakby to powiedzieć, tak ogólnie. Ja tak nawet, ja Ci powiem, że ja nawet tak nawiązywałem w tych obrazach niektórych, tych pejzażach do tych modernistów, Modriana, wiesz, do Tak, tych tak. geometrycznej tej. I czego z tego malarstwa można się nauczyć? Żeby nie gadać za dużo. Czy to jest dla mnie to jest dla mnie niesamowita historia, bo te obrazy, w których naprawdę nie ma ludzi, one opowiadają o ludziach. Dla mnie to jest cały czas historia ludzi. Jest taka praca, ja nie wiem gdzie ona jest, może dałby Bóg, że jest w muzeum jakimś, bo powinna być w muzeum. To jest mały obrazek, na którym jest czarna hałda i hałdę przecina pociąg elektryczny. Taka tasiemka, taka glizda, która się tam... Ten obraz jest moim zdaniem majstersztykiem absolutnym.
Wloką się podróże znikąd donikąd, a gdzieś tam przecież słońca żar. Na ścianach stawet mapy rozmazane, z zacieku w kącie wyłania się świat. Lecz kiedyś tej włóczęgi będzie chyba finał, bo kto może wiedzieć, co i jak. Więc szybko, płótno, jak żagiel napij. No, na Śląsku wylądowało właśnie głównie w Gliwicach, chyba bardziej Wilno, a w Bytomiu Lwów. Natomiast Nowotarski wylądował w Zabrzu i to jest jakby szczęście Zabrza. I mam nadzieję, że Zabrze to będzie doceniać teraz i w przyszłości.